Cześć, tu Gosia. Witam Was na kanale Łania Gania. Dzisiaj odcinek o tym, jak przetrwać święta na diecie. Zapraszam. Grudzień to zdecydowanie ulubiony czas w roku. Z jednej strony jest trochę zimno i pada śnieg, ale z drugiej atmosfera na mieście jest po prostu przecudowna. Wszędzie dookoła są światełka, przystrojone choinki, ludzie śpiewają kolędy i są tacy jacyś dla siebie bardziej życzliwi. Gdy już odrobimy się z prezentami, sprzątaniem i gotowaniem, mamy w końcu czas, żeby usiąść z bliskimi i po prostu ze sobą poprzebywać. Siedzimy, śpiewamy kolędy, gadamy i jemy. No właśnie. I jemy. I pytanie, co zrobić, jeżeli jesteśmy na diecie? Jak przetrwać święta? Pierwszą strategią, jaką możemy przyjąć, jest tak zwany cheat meal. Cheat meal, czyli taki oszukany posiłek, który stosują zazwyczaj ludzie przebywający przez dłuższy okres czasu na jakiejś diecie. I polega on na tym, że przez dany okres czasu, na przykład tydzień bądź dwa, trzymamy naszej diety, nie podjadamy i raz na ten czas pozwalamy sobie na coś naprawdę dobrego. Jeżeli mamy ochotę na pizzę, jemy pizzę. Jeżeli mamy ochotę na lody, to po prostu idziemy po lody. A jeżeli jest to czekolada, po prostu obżeramy się czekoladą. Podstawową zaletą cheat mealu jest przede wszystkim aspekt psychologiczny, bo jeżeli przez jakiś czas dłuższy przebywamy na diecie, to mamy większe skłonności, żeby faktycznie troszeczkę podjeść albo po prostu zrezygnować z naszej diety, jeżeli przez dłuższy czas nie możemy jeść naszych ulubionych rzeczy. Ale jeżeli mamy z góry zaplanowaną nagrodę, typu pizza bądź też lody, mamy mniejsze skłonności, żeby faktycznie podjadać w trakcie tygodnia. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię typowo zdrowotną, bądź też jak ten cheat meal wpłynie na naszą sylwetkę, bardziej bym się skupiła na tym, że nie ma negatywnych. Chodzi o to, że dostarczając nagle zbyt dużej dawki tłuszczu, bądź też węglowodanów, w zależności od tego, co wybierzemy, nasza gospodarka hormonalna nie zostanie zachwiana przez jeden posiłek. Ale uwaga, no właśnie, to jest jeden posiłek w trakcie całego tygodnia. Więc jeżeli trzymamy na co dzień dietę, to cheat meal naprawdę jest fajnym rozwiązaniem na Wigilię. Możemy spróbować wszystkiego, na co mamy ochotę i następnego dnia po prostu wrócić do normalności. Drugą strategią jest Wigilia w wersji fit. Z jednej strony wymaga troszeczkę więcej od nas zaangażowania i wcześniejszego przygotowania, ale z drugiej możemy zjeść naprawdę wszystko, nie łamiąc w ogóle naszej diety. Dodatkowo, jeżeli dobrze przygotujemy nasze dania, większość domowników nawet się nie zorientuje, że coś jest z nimi nie tak. Ja na przykład nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez tradycyjnych pierogów z kapustą i grzybami, a ze względu na to, że jednak ciasto zawiera masę glutenu, który nie mogę jeść, a w tym roku przygotowałam wersji bezglutenowej. Jeżeli interesuje Was taki przepis, znajdziecie go na blogu. Jeżeli to nie my przygotowujemy kolację wigilijną, nic straconego, wystarczy albo przynieść po prostu dania, które będziemy spożywać, bądź też zagadać do gospodarzy i umówić się na wspólne gotowanie. Ostatnią strategią na dziś jest po prostu jedzenie z umiarem. I z jednej strony może stanowić to osobną strategię, z drugiej polecałabym ją zastosować w przypadku dwóch poprzednich. Z jednej strony łatwo powiedzieć, a z drugiej na stole leży tyle pyszności, których nie będziemy widzieć przez cały rok, że trudno się opamiętać. Nie wiem jak Wy, ale mi się parę razy zdarzyło przejeść się do granic możliwości i niestety nie jest to przyjemne. Co by przekonać Was, że naprawdę nie warto się przejadać, przytoczę tutaj prawo malejącej użyteczności krańcowej. Oczywiście nie będę zagłębiać się tutaj w teorie ekonomiczne, ale pokażę Wam przykład, na którym zrozumiecie, jakie to ma zastosowanie do naszej diety. Wyobraźcie sobie, że niedługo są Wasze urodziny i znajomi i rodzina podpytują, co by Wam się przydało. No tutaj zastanawiacie się chwilę i podpowiadacie wszystkim, że na pewno jakiś gadżet na siłownię na pewno Wam się przyda. Przychodzi ten dzień i pierwsi goście przynoszą Wam super buty do biegania. Radość z otrzymanego prezentu jest naprawdę ogromna, no bo faktycznie potrzebowaliście tych butów, rozmiar się zgadza, wszystko jest w porządku, cieszycie się z pierwszego gadżetu na siłownię. Po chwili znowu przychodzą do Was goście i wręczają prezent. Te same buty do biegania. No i z jednej strony, te będę miała na siłownię, drugie użyję faktycznie do biegania w teren. Jak najbardziej przydadzą się, więc również cieszycie się z tego prezentu. No i po chwili przychodzi rodzina. Znowu te buty do biegania. Potem przychodzi babcia. Buty do biegania. Po chwili wujek, ciocia i każdy z nich przyniósł dokładnie te same buty do biegania. I teraz pomyślcie, jaka była radość z otrzymania pierwszej pary? Jaka z drugiej? I pytanie, co się działo, jak dostaliście czwartą, piątą i szóstą? Bo na pewno ta radość troszeczkę się zmniejszała.
To samo tyczy się diety. Przykładowo, jeżeli w końcu idziemy na ten wymarzony, oszukany posiłek i będzie nim pizza, to faktycznie pierwszy kawałek dostarczy nam naprawdę dużo przyjemności. Drugi też, trzeci myślę, że również będzie nas cieszyć. Pytanie, co się dzieje po czwartym. Jednak jest to cheat meal, więc pewnie większość z nas, bo na pewno ja, zjem tą pizzę do końca i na końcu już będę naprawdę żałować tego ostatniego. Drugą złotą radą dotyczącą jedzenia z umiarem jest po prostu zerwanie z zasadą jedz, bo się zmarnuje. I jasne, z jednej strony nie powinniśmy nakładać na talerz rzeczy, które nie będziemy jeść, ale z drugiej też nie powinniśmy traktować naszego brzucha jak śmietnik. I to już wszystkie strategie na dziś. Po więcej informacji zapraszam na mojego bloga laniagania.pl. Korzystając z okazji chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych i wesołych świąt i trochę cierpliwości w tłumaczeniu cioci, że kolejny kawałek ciasta naprawdę nie jest Wam potrzebny. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!